W 2012 roku swoje Zagrajmy w Sonic the Hedgehog nagrałem na kasetę VHS, którą właśnie widzicie na ekranie. Później jednak dałem tą kasetę w prezencie Michałowi z kanału Sonic1994.pl, a teraz dzięki jego uprzejmości przegrał mi tą taśmę na wersję cyfrową. A zatem zapraszam Was do obejrzenia tego całego nagrania w wersji cyfrowej zgranej z kasety VHS. Poczujmy się jak w latach 90. Siema! Witajcie w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Sonic the Hedgehog na Sega Game Gear. Akurat wybrałem tą część Sonika, ponieważ ostatnio sporo w nią gram na Game Gearze i bardzo lubię tą grę. Dlatego stwierdziłem, że przyjemnie będzie się robiło z niej let's playa. Tylko że na początek już mam taki problem z emulatorem, jako że jestem mało beznany w emulatorach. Nie lubimy się, szczerze mówiąc. Mam emulator Fusion, czy coś takiego i nie mogę zrobić quick save'a, patrzcie, wciskam F5 i wywala mi error. I tak cały czas i nie wiem dlaczego. Nie wiem co zrobić, żeby mógł zapisać grę. Może mi coś doradzicie. Zmieniałem te save state'y, tutaj sloty, ale to nic nie daje. Nie wiem dlaczego nie mogę zrobić quick save'a. Chyba że macie, może polecicie mi jakiś inny dobry emulator, to wtedy ten wyrzucę po prostu, bo już mi napsuł krwi, bo już teraz gram akurat w sumie nie pierwszy raz, bo też napsuło mi krwi trochę, znaczy trochę, to jest mało powiedziane. Moja karta dźwiękowa psuje mi kurczę nerwy już od dawna, bo ona jest wybitnie do dupy, a to dlatego, że nie da się tam wziąć opcji mikrofon boost, przez co mój mikrofon bardzo cicho nagrywa. I tak, jeśli chcę nagrywać, to na przykład programem jakimś do nagrywania, żeby nagrywał jednocześnie dźwięk z systemu i z mikrofona, to dźwięk z systemu mnie totalnie zagłuszy i po prostu nie będzie słychać co gadam. Z kolei jeśli no, to w sumie nie ma innej opcji. Dlatego muszę teraz nagrywać oddzielnie dźwięk systemu i oddzielnie mój głos i później dopiero to połączyć. I z Red Alertem wyszło odwrotnie. Mój głos było słychać, gry nie było słychać, więc to też była wtopa. Ale już mi się nie chciało wtedy po prostu tego poprawiać, więc myślę, że jako pierwszy film, no to można popełnić błąd. Ale taki problem mam od zawsze, zresztą Sonic Wariat o tym wie, bo kiedyś mieliśmy nagrywać razem taki podcast właśnie o retro grach. Mieliśmy sobie gadać na Skype'ie i to nagrywać i już próbowaliśmy to robić właśnie i nic z tego nie wyszło, bo po nagraniu Sonika Wariata było słychać bardzo dobrze, a mnie prawie wcale, przez to właśnie, że on miał włączony mikrofon boost, a u mnie się nie da tego włączyć przez moją popieprzoną płytę główną. A płyty głównej oczywiście nie zmienię, bo bym musiał w zasadzie cały komputer zmienić, no i muszę się męczyć. No ale może jakoś to ogarnę, bo jeśli nie, no to naprawdę nie wiem, czy w ogóle rozkręcę ten kanał, czy go usunę, jeśli mi nerwy wysiądą, bo let's play to w moim mniemaniu to musi być coś, co się nagrywa szybko, siadasz, grasz i potem ewentualnie wrzucasz i to wszystko, a nie... To nie może być tak jak mam na przykład z Gamer Razor, że siedzę kurczę długo i to montuję, później składam i tak dalej. Tutaj operacja musi być szybka, bo ja też nie mam czasu się tak bawić. Gram też rzadko, bo z braku czasu, a jeśli chodzi o montowanie to już w ogóle. Także zresztą jak widać wypuszczam filmiki co 2 tygodnie, więc faktycznie nie mam czasu. A teraz z tymi let's playami, no to liczyłem na to, że będę mógł sobie nagrać, wrzucić. No ale to oczywiście nie jest tak różowo, bo
jak coś nagram, no to waży dużo, potem trzeba to skompresować. A teraz jeszcze muszę połączyć ze ścieżką dźwiękową, więc muszę w ogóle cały film wyrenderować, także... No, nie jest różowo. Mam nadzieję, że jakoś to ogarnę. Dzisiaj się uparłem po prostu wrzucić 2 filmiki. Pewnie ten to... W momencie, kiedy go oglądacie, to pewnie już jest kurczę noc. Jeśli w ogóle go ktoś ogląda. Ale no... Chciałem na start kanału, żeby nie było tak pusto. I zobaczymy. Jeśli oglądacie ten film, no to znaczy, że faktycznie udało mi się go wrzucić. Dobra, mam życie, to już się więcej nie bawię. Dobra, i zaraz rozwalimy Eggmana. Będę nagrywał właśnie po jednym akcie na jeden odcinek. Czyli zaraz rozwalę Eggmana i będzie koniec filmiku. I w następnym filmiku będzie Bridge. Żeby nie było za długo. W sumie też zgłodniałem, to zaraz pójdę coś wszamać, a filmik zostawię, niech mi się renderuje. A później i w tym czasie będę wrzucał Red Alerta na YouTube'a, bo w momencie, kiedy nagrywam Sonika, to Red Alert jeszcze nawet nie jest wrzucony. Także mam nadzieję, że się wyrobię dzisiaj z obydwoma. Tutaj walka była banalnie prosta. Na Sega Master System nie da się do niego doskoczyć, kiedy lata na górze, a tutaj się dało. No i dobra. Akt pierwszy mamy zaliczony. 6 żyć, więc jest nieźle. Ani razu nie save'nąłem, bo się nie dało. Więc to wszystko. Witajcie w drugim odcinku z serii Zagrajmy w Sonic the Hedgehog na Sega Game Gear. Dzisiaj zmierzymy się z aktem drugim, czyli Bridge. Od razu zaczynam grę. Cóż, mamy niedzielę, pogoda dzisiaj nie nastraja zbytnio optymistycznie. Wstałem rano, deszcz lał. Co było robić? W sumie pograłem dzisiaj trochę z kolegą Sonika Wariata i w sumie już teraz z moim również, z Gormateuszem. Pewnie go nie znacie, bo on nie wrzuca filmików, ma tylko kanał. Pograłem z nim w Red Alerta 2 po sieci. I w sumie podobało mu się, wprawdzie pierwszy raz w życiu w to grał, musiałem mu mówić co i jak, ale był zadowolony i będziemy grywać jeszcze. Więc jeśli ktoś by chciał też spróbować swoich sił w tej gierce, to zapraszam. Chętnie pogram. A jakby ktoś chciał grę sobie na przykład pobrać, tak jak to zrobił Gormateusz, to mogę dać do niego namiary, to on wskaże, gdzie można grę zdobyć. A wracając do Sonika, tutaj drugi level już różni się trochę bardziej niż pierwszy od wersji z SMS-a. Zwłaszcza te takie mostki i na początku były też takie płotki, później też je będzie widać. To już są większe różnice niż to właśnie miało miejsce. Znaczy większe, inaczej to wygląda niż na Sega Master System. A tutaj będzie Szmaragd Chaosu drugi. W sumie tylko 2 umiem zdobyć, znaczy, co ja gadam. W tym świecie umiem zdobyć chyba tylko ten jeden. Zresztą wydaje mi się, że w każdym świecie jest jeden, ale mogę się mylić, bo nie znam sekretów. Dobra, zróbmy sobie bonusik i zobaczymy. 7 żyć. Dzisiaj tak będzie tylko ten jeden odcinek, bo niedługo nie będzie mnie. Także dzisiaj nie będzie już nic więcej. Chciałem jeszcze nagrać, kurczę, Red Alerta. Trzecią misję. Ale dzisiaj już chyba nie zdążę, a nawet jeśli bym miał zdążył gdzieś nagrać, to nie zdążę jej dzisiaj wrzucić. Także dzisiaj będzie tylko to. Ale no, mam nadzieję, że wystarczy. O, to najgorzej jak właśnie Sonic wpadnie w te kulki, w te takie fliperkowate. Jak zacznie się odbijać, to kurde, aż się niedobrze robi. Z Red Alertem ogarniam sprawę w ten sposób, że jak będę nagrywał, to tak, w grze będę, bo tam jest 10-stopniowa skala podgłaszania, będę przyciszał na 1. Tak, żeby po prostu mój cichy mikrofon było słychać, a później podbiję trochę o parę decybeli całość.
I myślę, że będzie dobrze. Na razie tutaj tak wykombinowałem. Jak dzisiaj graliśmy właśnie z Gormateuszem, to on mówił, że słyszy wszystko dobrze, że grę słyszy dobrze i mnie również, a właśnie ściszył sobie na 1, więc myślę, że to zda egzamin i będzie się dobrze nagrywać. I już nie będzie takich wpadek, że nie słychać gry, bo tam naprawdę są fajne dźwięki, więc tak. Kolejna część, druga część mostu. Teraz będzie nas spychało. Ekran będzie się... O i właśnie te płotki drewniane, co tutaj widzicie, to na Sega Master System ich nie ma. Co prawda jest to nieduża różnica, bo one są tylko na tym, tylko na początku levelu. W sprawie save'a w emulatorze to Sonic Wariat mi w komentarzu podpowiedział, jak to zrobić, ale jeszcze tego nie testowałem, więc dzisiaj staram się po prostu grać, żeby nie zginąć, a potem zasejwuję tak normalnie, save as, ale później jak będę robił następną część z dżungli, to już postaram się właśnie, żeby quick save mi działał. Jak mówiłem w filmiku z Red Alerta, że planuję jeszcze trzecie zagrajmy i w sumie planowałem zrobić zagrajmy w Serious Sam, ale no nie wiem czy zrobić, czy nie zrobić. Sam się jeszcze zastanawiam nad tym, czy to będzie właśnie dobry pomysł i dobra gra. Och, nie doskoczyłem, muszę iść teraz na górę. Także no zobaczyć, może zrobię. W sumie to gra tamta jest dynamiczna, jest widowiskowa, więc to może być nawet dobry pomysł, tylko nie wiem właśnie, czy mam ochotę w nią teraz grać, a wiadomo, nie chcę się zmuszać. O, życie. To życie właśnie tutaj jest widoczne, jak się idzie, a na SMS-ie nie widać go. Po prostu trzeba wiedzieć, gdzie trzeba spaść i się odbić od życia. To jest kolejne ułatwienie na stronę Game Geara. Co więcej mogę powiedzieć? Sonic Wariat wczoraj mi napisał, że ja właśnie fajnie gadam przy tych let's playach, że on się często powtarza, ale no myślę, że tak nie jest, bo ja też kurczę gram, staram się tu jednocześnie grać dobrze. Będzie bonus? Jest! Staram się grać dobrze i wiadomo, kiedy człowiek skupia się na grze, to trudno się skupić na gadaniu, nie wiadomo też za bardzo o czym gadać, bo opisywać tak dokładnie tego, co robię, to też nie widzę sensu, żeby mówił: o, podskoczyłem, o, zebrałem pierścionek, o, wpierdol mi, o, kur... Więc trzeba po prostu, nie wiem, zapodawać jakiś temat. W sumie można by połączyć takie granie z vlogowaniem, to znaczy grać i opowiadać coś na jakiś temat, swoją opinię albo coś. Tylko że no to też trzeba mieć odpowiedni temat, na który ludzie by chcieli słuchać, więc jeśli macie jakieś propozycje tematów, o czym mógłbym przynudzać w trakcie nagrywania filmików, to ja jestem otwarty na propozycje. Chętnie wam coś poprzynudzam. O, it made me sick. Weź Sonic, bo się pożygam. O, kur... Dobrze to się skończyło. Dobra, zaraz temu wąsatemu dziadowi wpierdol... I w sumie kolejny akt będzie mi zaliczony. Mogę się cieszyć, ale wiem, że dalsze akty będą trudne. Wiem, że jak dojdę do labiryntu, to tam dopiero będę musiał cenzurować, bo nie cierpię strasznie tamtego aktu i to w żadnej z wersji, nieważne czy na Mega Drive, czy tutaj. Po prostu tam się topię i koniec. I to jest bardzo nerwowe, że trzeba szybko szukać baniek z wodą albo wyjścia z... Tutaj mam na niego taką taktykę już standardową, że sobie uderzę go, odskakuję właśnie w tą szczelinę i tam sobie kucam i pocisk przelatuje nade mną. Tylko właśnie czasami mi się zdarzało, że nie wyhamowałem, Sonic zmienił się w kulę i jeszcze się tak kołysał, wychylając się za bardzo i czasami kula trafiała go i ginął, ale teraz jakoś mi się udaje jak na razie.
Więc myślę, że nie będzie tak źle. Twardy piernik, twardy. Suchy. Zdychaj, dziadu. Pedofilu, ty. Małe zwierzątka porywa. Zboczeniec. Już takich dziadów to powinni zamykać, no. Aż mu wąsiska osmoliło. Spier... dziadu. Dobra. I tak mam zleciony kolejny odcinek. Do zobaczenia w następnym. Dzięki za uwagę i cześć. Witajcie w trzecim odcinku. Zagrajmy w Sonic the Hedgehog na Sega Game Gear. Dzisiaj zmierzymy się z dżunglą, czyli trzecim aktem. Dżungla sama w sobie jest bardzo podobna do dżungli w wersji na Sega Master System, z tą różnicą, że te tła, które tutaj są czarne, to na Sedze Master System są chyba zielone. W każdym razie to jest takie kosmetyczne różnice. Poza tym levele są bardzo podobne do siebie w obu wersjach. Także to tyle w tym temacie. Jeszcze chciałem poruszyć pewną sprawę, w zasadzie powinienem o tym powiedzieć w pierwszym odcinku, że chociaż gram na emulatorze, to oczywiście nie gram na klawiaturze, tylko na padzie, bo granie na klawiaturze w platformówki, ogólnie w gry konsolowe, to dla mnie by była mordęga. I również polecam to wszystkim właśnie zagramerom, którzy nagrywają tego typu gry, bo naprawdę granie na klawiaturze to jest męczarnia, przynajmniej dla mnie. Ale to może dlatego, że jestem przyzwyczajony do grania na padzie. W każdym bądź razie polecam granie na padzie. Ja akurat mam pada za 10 zł, kupionego w supermarkecie, który sprawuje się bardzo dobrze. Wygląda jak kontroler klasyczny od PlayStation, czyli takie dwa obłe ramiona, przyciski takie same, po 2 triggery z każdej strony. I jest naprawdę dobrze mi się gra w tego Sonika na tym padzie. Polecam. Druga sprawa, miałem nagrywać Let's Playa z Serious Sama. Już nawet zainstalowałem grę, wszystko tego. Ale niestety pojawił się problem. Otóż jak nagrywałem i później włączyłem sobie ten filmik właśnie z nagrania, to było słychać tylko dźwięki i było tylko czarne tło. Po prostu obraz się nie nagrywał. Próbowałem Bandicamem, próbowałem Camtasia Studio Recorderem. Frapsem nie próbowałem, ale Fraps zawsze mi wszystko zamulał, więc no nie wiem, może spróbuję Frapsem, ale wydaje mi się, że jak te dwa programy nie dawały obrazu, to pewnie Fraps również tutaj nie będzie się różnił pod tym względem. Kolejny bonusik, w sumie już nie wiem, wolałbym, żeby mi te bonusy nie wyskakiwały, bo i tak już mam żyć ponad 10, 11 właśnie, a tutaj w grze i tak się wyświetla zawsze tylko 9. Zresztą wiadomo, QuickSave mi już działa, o właśnie, miałem powiedzieć, QuickSave mi już działa, ustawiłem tam po prostu w opcjach, gdzie ma się zapisywać i już wszystko jest ok, tylko przez to straciłem tego mojego save'a głównego i musiałem jeszcze raz przejść 2 akty, zanim zacząłem nagrywać ten odcinek, ale to już jest do przebolenia ten problem, także to jest tyle w tym temacie. Ogólnie tak, Sonika gram mniej niż w Red Alerta, co zresztą, chociaż w sumie nie, no bo 3 odcinki Red Alerta i teraz jest 3 odcinek Sonika, więc na jedno wychodzi. Nie udało mi się zdobyć tutaj 100 tych pierścionków, ale w dupie. Dzisiaj będę jeszcze nagrywał odcinek z Red Alerta, który będzie króciutki, bo teraz przede mną banalnie prosta misja. I właśnie chciałbym jakąś trzecią grę zacząć, żeby bardziej to urozmaicić. No i właśnie kurczę, miałem ochotę na tego Serious Sama, bo to ładna gra, ładna grafika nawet po tylu latach. I dużo fanów właśnie z gameplayu. No ale zobaczę jeszcze, co z tego wyjdzie. Myślałem też o nagrywaniu razem właśnie ze znajomym, z Gormateuszem,
kampanii, znaczy takiej kooperacji na multiplayer w Red Alert 2 Yuri's Revenge. Są tam takie trzy kampanie po 3 misje każda, które się przechodzi właśnie na 2. Tylko tutaj się też pojawił problem, bo po pierwsze jak nagrywałem to wczoraj, próbowaliśmy to nagrywać, to wywalało, znaczy tak samo jak Serus Sam, tylko tutaj się nagrało tylko jakieś takie zielone tło, w ogóle gra się nie nagrało, nie wiem czy to wina właśnie, że multiplayer. To po pierwsze, po drugie, jak włączyłem nagrywanie na multi, jak graliśmy, to strasznie gra zaczęła lagować. Także to raczej odpada ten pomysł. Zobaczymy jeszcze w zwykłym Red Alercie 2, czy będzie może lepiej niż właśnie w Yuri's Revenge. To może tam nam się uda coś zmajstrować. I to tyle ogłoszeń parafialnych. A tymczasem pniemy się do góry w levelu takim wspinaczkowym w Sonicu. Trochę mi się ten level kojarzy z trzecim levelem z kontry, gdzie też się szło do góry cały czas. Oczywiście tam po drodze rozwalało się żołnierzy, tutaj się tylko idzie. W każdym razie dość ciekawy level, fajny, że nie zawsze się idzie tylko w prawo, ale też właśnie do góry. Nie no, kolejny bonus. Już mam dość tych bonusów, naprawdę. No ale dobra. Jaki tym razem? O, tym razem ten taki najłatwiejszy w sumie. Najłatwiejszy do zdobycia 100 pierścionków. I tak, jeśli po prostu nie uda mi się z tym Serus samym, to nie wiem. Będę musiał pomyśleć nad jakąś inną trzecią grą. Ogólnie tak, Red Alerta to domyślam się, że mało kto ogląda, bo to raczej mało zajmujące jest patrzenie na strategię, ale mimo wszystko będę kontynuował tą serię, bo sprawia mi przyjemność kręcenie tych odcinków, bo jednak jest to dla mnie wyjątkowa gra i miło mi się kręci te odcinki z Red Alerta. Sonika też, ale po prostu Red Alert to jest mój konik i tam się czuję naprawdę jak ryba w wodzie, także... No i teraz ostatni level dżungli, czyli walka z Eggmanem. Najpierw trzeba się wspiąć właśnie na górę, po takich jakby niby lianach. I ta walka będzie dość trudna, jest z dotychczasowych zdecydowanie najtrudniejsza. Będzie on nam tu zrzucał takie kule, które właśnie jednym ciosem nas zabiją. No i po ptokach. Dobra. I tak kończy się akt trzeci, dżungla. W następnym akcie labirynt, to czego najbardziej nie lubię, więc będzie dużo cenzury. A dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym... Witajcie w czwartym odcinku. Zagrajmy w Sonic the Hedgehog na Sega Game Gear. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z labiryntem, czyli z poziomem, którego szczerze nie cierpię, a to przez właśnie elementy podwodne, ponieważ zdarzało mi się tutaj topić. Na początek ogłoszenia parafialne. Od tygodnia nic nie wrzucałem. Powód jest prosty, nie miałem czasu. Musiałem walczyć trochę z magisterką w tym tygodniu i byłem po prostu zajęty. Spędzałem czas co prawda przy kompie, ale niestety w mało przyjemny sposób, także nie było mowy o nagrywaniu żadnych filmików. Teraz właśnie, korzystając z tego, że jest weekend, to chcę coś krótkiego nagrać. I tak, co dalej? W tym tygodniu kupiłem sobie na początku tygodnia nowy monitor LEDowy 21,5 cala LG E2251 Full HD. No fajny monitorek, jestem zadowolony. Jedyna sprawa, co się teraz zmieniło, jak gram w Red Alerta, to wiadomo, jak jest w 4:3 gierka, to po bokach mam czarne paski, ale jak nagrywam let's play, nagrywam filmik z gry programem jakimś, to wówczas po prostu jak później odpalę, to i tak
nie ma tak, że są czarne paski po bokach, tylko gra jest rozciągnięta w 16:9 i wszystko jest rozciągnięte. I to mi się nie podobało, dlatego tak nie będę nagrywał. Ściągnąłem już moda do Red Alerta, który po prostu przerabia grafikę na HD. Także po prostu jest normalnie 16:9, tyle że nie jest rozciągnięte nic. I wtedy można fajnie nagrywać, już nie musi być wtedy pasków po bokach. Z tym, że kiedy gram właśnie w rozdzielczości HD, to przy nagrywaniu gra mi trochę ścina. Laguje trochę, także nie wiem co to będzie, ale myślę sobie, że po prostu na razie pozajmuję się starszymi gierkami, a wkrótce już zamierzam kupić nowy komputer, jak wspominałem wcześniej, za jakieś 2-3 tygodnie może, góra miesiąc. Także myślę, że będę musiał zawiesić Red Alerta tymczasowo. Chociaż może mi się uda coś wykombinować, nie wiem. No ale w każdym razie let's playów teraz będzie niewiele, bo mam sporo spraw na głowie. Ale jak coś, to będą ze starszych gierek. Przynajmniej dopóki nie będę miał mocniejszego kompa. To chyba tyle z ogłoszeń. Wracamy do rozgrywki. Jak widzicie, idzie mi tutaj całkiem nieźle. Level ten jest łatwiejszy niż w wersji na Mega Drive'a. To znaczy, tak mi się wydaje, jak pamiętam, jak grałem na Mega Drive'ie, to się częściej topiłem. I chyba nawet to odliczanie szło trochę szybciej. Tutaj jest sporo czasu, żeby znaleźć sobie jakąś bańkę z powietrzem. Także w wersji na Game Geara labirynt jeszcze nie jest aż tak koszmarny. Koszmarny to będzie dopiero następny level, który właśnie powinien się nazywać labirynt, bo tam się strasznie błądzi, ale nie wyprzedzajmy faktów. Wróćmy do rozgrywki. Planuję, jako że zawieszam Red Alerta tymczasowo, bo nie chcę po prostu, żeby gra lagowała. Co prawda i tak nikt tego nie ogląda. Wiadomo, let's playe, przynajmniej ja nagrywam dla własnej przyjemności, a nie dla oglądalności, bo oglądalności one i tak nie zdobędą, w to nie wierzę. Dlatego nie chcę po prostu nagrywać lagującego Red Alerta, bo to by dla mnie nie była żadna przyjemność. Dlatego wolę poczekać, a na razie w wolnych chwilach zajmę się jakimiś starszymi gierkami. Może wybiorę sobie jakiś tytuł z NES-a i sobie ponagrywam. Ale to się jeszcze zobaczy. Wynurzamy się. Trochę za dużo było tych ogłoszeń, bo przez tydzień nic nie nagrywałem i w zasadzie w ogóle nie skupiałem się na rozgrywce. Dobra, szmaragdzik jest, idziemy, to będzie już koniec levela zaraz. Okej. I idziemy do walki z Eggmanem. Żyć 15. No tak to jest z quicksave'em. I jedziemy. To jest ciekawe, bo tutaj walka jest też pod wodą, a się nie topimy, podczas gdy normalnie w normalnych levelach się topiliśmy. No ale chyba uznali, że jakbyśmy mieli jeszcze zbierać bańki z powietrzem podczas walki, to by było za trudno. Chociaż sama walka nie jest jakaś szczególnie trudna. Prosta strategia. Kiedy wychyla się z dołu, to tylko kucamy, unikając jego strzału. Kiedy wychyla się z góry, walimy go i uciekamy przed rakietą. Przeskakujemy nad rakietą i walimy, uciekamy znowu na drugą stronę i tak aż do skutku. Prosta sprawa. Teraz czekamy. Walimy. Właśnie, mój komputer, kiedy gram sobie w różne gierki, to jeszcze daje radę w miarę, ale kurde, jak chcę coś nagrać, to dopiero zauważam, jaki on już jest słaby. Bo wtedy nawet stare gry, takie jak Red Alert 2, potrafią przylagować, jak się da wyższą rozdzielczość. No w 1024 było nieźle, a jak dałem HD, no to już jest dupa. Eggman rozwalony, zaraz ratujemy foczki i morsy i spadamy do beznadziejnego levela.
Zatem to wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Witajcie w kolejnym odcinku. Zagramy w Sonic the Hedgehog na Game Geara. Dzisiaj level Scrap Brain, który w zasadzie powinien być labiryntem, ponieważ cholernie się tutaj błądzi. Zaczynamy. Tutaj jest dużo takich drzwiczek, które się otwierają. Jest dużo biegania pod górę, w dół. Z sufitu walą ognie. Są też robaczki, jak widzieliście. No i co? Pierwsza część tego świata jest prosta. Dopiero później zaczyna się hardcore. Tutaj na razie tylko trzeba przejść cały czas przed siebie. Uważać... O właśnie, prąd mnie kopnął. Dobra, wczytałem. Rzadko to robię. Jakoś mi szło dobrze do tej pory. Teraz musiałem wczytać. Trzeba poczekać po prostu na ten prądzik i potem można sobie iść dalej. Tutaj te fragmenty z taśmociągami tutaj są rzadkością w tym świecie tak naprawdę. Drzwi otwierane przyciskiem i idziemy dalej. No i tak, robię Sonika, no bo wiadomo, Red Alerta zawiesiłem tymczasowo. Kompy już sobie śledzę jakieś, coś już sobie wybieram. Także już niedługo pojawią się jakieś nowe, zagrajmy. A tymczasem kończymy pierwszą część. I mamy już 16 żyć i 3 szmaragdy chaosu. Scrap Brain, część druga, najgorsza. Teraz się zacznie dopiero koszmar. Na razie idziemy. O, wchodzimy w drzwi i dopiero zaraz się zacznie. Dopiero... A nie, to jeszcze musimy teraz poskakać sobie troszkę po tych popierdółkowatych taśmociągach i zobaczymy, co będzie dalej. Ogólnie jak gram oryginalnie na Game Gearze bez save'a, to często właśnie dochodzę do tego levela i tutaj już kończę rozgrywkę, po prostu tutaj już przegrywam, poddaję się i... Znaczy czasami udaje mi się przejść do następnego świata, ale nie zawsze. Czasami po prostu już tutaj jestem pokonany przez grę i tutaj kończę, także następny świat to będzie w zasadzie dziewicze rejony. Znaczy może nie dziewicze, bo już je widziałem w oryginalnej grze, ale następny to już będzie zupełnie coś nowego. Na razie idę na dół. Zjeżdżamy tutaj na dół. O. Już myślałem, że zginę, ale nie. Tutaj jest jakiś teleport, czy to jest winda, nie wiem, czy to są może takie rury ciśnieniowe, jak mają w różnych korporacjach. Nie wiem. O, jeszcze raz. No nie! No. Co za fragles. To jedziemy dalej, zobaczymy, co będzie dalej. Na dół. O. Znowu teleporcik, gdzie nas teraz przeniesie. Znowu życie, ale to jest nic ciekawego, bo mamy przecież quick save'a. Teraz idziemy na górę. Zobaczymy, co tam ciekawego na górze. Tutaj w sumie tak, ogniki omijamy. Nie wpadamy. Sonic. O, no proszę. Tutaj była przepaść, w której się nie ginie, a tu jakiś teleporcik. Znowu nas gdzieś wywali. Oho, kolejny szmaragdzik, okej. Teraz idziemy na górę, omijamy te świniaczki albo rozwalamy, jak to chce. Tutaj dalej będzie... dwie pary drzwi i przycisk, który aktywuje jedne, znaczy otwiera jedne, zamyka drugie. Otworzyłem te drugie i się wracam. I tam będzie trzeba z góry przejść, bo to już przechodziłem na Game Gearze. Kiedyś myślałem, że tam trzeba ogólnie zdążyć, zanim jedne się zamkną, przebiec, ale to jest niemożliwe. To po prostu trzeba otworzyć te drugie, potem się wrócić. Trzeba się wrócić i iść teraz do tego drugiego korytarza, tego dolnego.
To jest mylące, bo tam jest wejście z góry, a my musimy iść na dół, ale oczywiście tam będzie teleporcik, który nas wykopsnie na górę. Zresztą za chwilę to zobaczycie. Nie będę wyprzedzał tutaj rozgrywki. Idziemy. No, jeszcze kawałeczek. Jest trochę tych pięterek. Teraz hopek. Idziemy dalej. Otwieramy drzwiczki i ten teleporcik właśnie przeniesie nas w górę. I teraz będziemy mogli sobie przejść za chwilę tymi drzwiczkami. O właśnie. I znowu parę taśmociągów. I za chwilę się skończy już ten level. O, jeszcze robaczek się pojawił. Dobra, koniec levela, nareszcie. Ta część była kiepska, a ostatnia część tego świata też jest kiepska. Właśnie tak jak powiedziałem, ten świat powinien się nazywać Labirynt, ponieważ tutaj się bardzo dużo błądzi. Jest tu dużo korytarzy, dużo przejść, często się wracamy do punktu wyjścia, także ten świat powinien nazywać się Labiryntem, a nie świat poprzedni, bo poprzedni świat tak naprawdę się tam za bardzo nie błądziło. Można było się jedynie utopić. Jeśli już, to tamten świat mógł się nazywać na przykład Zalany Labirynt, Podwodny Labirynt, jakoś tak. Natomiast ten to jest totalny labirynt lub jakiś futurystyczny labirynt albo industrialny labirynt, bo to jest takie wszystko tutaj metaliczne, jak w jakiejś fabryce, także no ale tak nazwali, więc co ja się będę tutaj kłócił z 30-letnią grą. 20, przepraszam. Już jej dodałem 10 lat za dużo, ale tak czy siak stara jest. Ale jara. Teraz troszkę błądzenia tutaj mamy. No tak. No, prądzik wyłączony tutaj był. Na szczęście. Cały czas mam wrażenie, jakbym już chodził tymi korytarzami. No, właśnie tutaj się błądzi. No lecisz, Sony. O, nie to... No dajesz. Jeżu, szybciej. To będzie chyba najdłuższy odcinek. Zagrajmy w Sonicach do tej pory. No ale co poradzić, trochę się błądzi. Gdybym tak przeszedł jak po sznurku cały ten świat, to myślę, że by było dużo szybciej, ale wiadomo. Nie nauczyłem się go na pamięć, także trochę muszę pobłądzić. Ale czuję, że jestem już na dobrej drodze. No na pewno, jestem już blisko. Ten pstryczek trzeba wcisnąć i długo trzymać, żeby się drzwi otworzyły. I idziemy. I tu już będzie koniec levela. Tutaj nie ma walki, biegnie się tylko za Eggmanem i zanim wskakuje się na platformę. Także jest to nowość. Bez walki na końcu, ale już sam level był walką, bo trzeba było się odnaleźć w tych korytarzach. I tak kończy się ten świat. I przed nami będzie ostatni świat, który znam, do którego doszedłem. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia. Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy Sonic the Hedgehog na Game Geara. Dziś zmierzymy się z levelem Skybase. Jest to ostatni level, jaki znam. To znaczy, oryginalnie grając w oryginalną grę na Game Gearze, dochodziłem maksymalnie tutaj. Nigdy nie przeszedłem tego levela. Także wkraczamy powoli na dziewicze rejony. Rzadko kiedy przechodziłem pierwszą część tego levela, a drugiej nie przechodziłem nigdy, także dzisiaj odkryję w tej grze dopiero coś nowego. Więc jedziemy. Jak widzicie, wali nam tu prąd z tych takich kryształków jakby. Ten typek jest groźny. Nie da się go uderzyć.
Trzeba było poczekać. Ach, mnie popieściło. Idziemy. Armatka. Trzeba uważać na nią. A, już wpadłem. No dobra, nieważne. Bierzemy ten czcionki. I jedziemy. Taki kurczę, to jest mroczny klimacik w tym levelu. Ach, kurde. Spróbuję dołem przejechać. Dobra. Ten typek wybucha. Dobra, jedziemy. O, było blisko, by mnie popieściło, ale nic. No, dawaj. I teraz do góry. O, armatka. O, nie ma. Kucnąłem, dobra. Tu nic nie ma, to idziemy w prawo. W prawo, góra. Nawet fajna melodyka jest w tym levelu. Dobra, jedziemy. No i koniec pierwszej części, szybko poszło. Zobaczymy, jak będzie dalej. 17 żyć. Skybase, część druga. Teraz jesteśmy na sterowcu. Musimy się tu wspiąć do góry. Tu musimy uważać na te armaty. Łatwo oberwać. No, dawaj. Lodzik. Jeszcze raz. Idziemy. Dobra, i teraz na drabinkę. I idziemy do góry. O, kolce. O kurde, jak go ominąć? O, dobra, udało się. To idziemy dalej. Co my tu mamy dalej? Łańcuch. O, te armaty to walą takimi podobnymi pociskami jak w Mario, tylko tamte miały oczka. Chociaż chyba w Mario, pierwszy Mario na NES-ie nie miały chyba oczek. Dobra. Wchodzimy do środka sterowca. Dobra. I tutaj teraz wchodzimy na rejon, którego nie znam tak naprawdę z tej gry. Nigdy tak daleko nie doszedłem na Game Gearze. Zobaczymy, co teraz nas tutaj czeka. Akt trzeci w Skybase. Jedziemy. No, dawaj. Co tu jest? Ty! To będzie ostatnia walka. No tak jak na innych wersjach. Eggman w szklanej rurze niczym Zordon. I nawalamy. To jest ostatnia walka, a więc to jest ostatni filmik. Niezłe jajca. Myślałem, że będzie trochę dłuższe. No cóż, śmieszne, bo... O, uwaga! Śmieszne, bo na Game Gearze dochodziłem do ostatniego levela i nie miałem go przejść. Byłem już tak blisko końca. Dawaj, mana, frajera. I chyba to jest już koniec gry. Tak. To jest już koniec gry. Eggman ucieka. I dostał bombę od Sonika i się rozbił. O, i świat znowu jest zielony, kolorowy. O, i przeliczanie punktów, czyli udało mi się ukończyć Sonica the Hedgehog na Sega Game Gear. Zatem mój pierwszy let's play uważam za zakończony. Wynik punktowy całkiem niezły. Oczywiście to zasługa Quicksave'a. I cóż, trzeba będzie się wziąć za kolejne gry. Muszę szybko kupić nowy komputer.
żebym mógł nagrywać jakieś nowe gry. Oczywiście nie zapominając również o retro, ale póki co nie planuję się bawić w inne Soniki. Na razie przejście tej jednej części mi w zupełności wystarczy. Co tam dalej nam pokażą? Credits. No to rzućmy sobie okiem na credits. A ja dziękuję tym wszystkim nielicznym osobom, które oglądały za wspólnie spędzony czas. I zapraszam do oglądania kolejnych moich let's playów. Jeszcze nie wiem dokładnie z jakich gier. Oczywiście będę kontynuował Red Alert 2. Nawet dzisiaj robiłem próbę nagrania Camtasia rekorderem i w HD się nawet nieźle nagrywało, lepiej niż to Bandicamem, nie było lagów takich, więc może nawet przed kupnem nowego kompa nagram jakiś odcinek Red Alerta. A póki co nie wiem co będzie dalej, nie wiem jaka gra będzie następna, wszystko się okaże, zobaczymy na co będę miał ochotę i co będę mógł w danej chwili nagrać. A na razie kończymy mój pierwszy let's play. Jestem zadowolony, poszło w miarę szybko, poszło gładko, grałem się bardzo przyjemnie i jak na pierwszy let's play to wydaje mi się, że było całkiem nieźle. Także jeszcze raz dziękuję tym kilku osobom, które oglądały. Oczywiście doceniam to i wszyscy trzymajcie się, a ja postaram się znaleźć sobie gierkę kolejną, którą będę mógł nagrywać z równie dużą przyjemnością. I tak się kończy gra. The End. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych let's playach.